No wtedy szukasz. Plan ci mija, wszystko mija, słońce mija. A ty szukasz. Tak, ale kluczem, wiesz, do wszystkiego jest to, żeby po prostu robić w spokoju, także robię w spokoju. Ty nie mów tego mi, tylko słoneczku to powiedz. Poczekajcie. Przypominam, to nie jest komercyjny spot, to jest tylko tak naprawdę zabawa. Dzień dobry, witam w nowym odcinku. W jednym z poprzednich epizodów mogliście zobaczyć, jak odwiedziliśmy Macieja i jego firmę Kartinie, która sprowadza samochody z USA, z Kanady, naprawia je, modernizuje, tuninguje, a później sprzedaje swoim klientom. My, będąc tam, mieliśmy zrobić krótki film, jak prezentuje się Ram Rebel. Niestety zastał nas deszcz, zastała nas niepogoda i ogromne wichury, które zniosła na nas matka natura. Dlatego dzisiaj nastąpił dzień, kiedy możemy dograć kilka ujęć filmowych i chciałbym Wam pokazać, jak realizuję taki spot. Zatem zapraszam. Dzisiejszy spot będziemy realizowali kilkoma sprzętami. Na pewno będzie dron. Mam ze sobą Mavica, którym zrobimy ujęcia filmowe. Oczywiście mam drona FPV, a w zasadzie dwa drony FPV. Jednego takiego do lżejszych przelotów bez jakiejś większej wichury. Drugiego, który mam nadzieję sobie poradzi z obecnym stanem rzeczy pogodowym. Oraz kamerę FX3, czyli to, czym kręcę różne wnętrza zamków, pałaców, czy też spotów komercyjnych. W poprzednim epizodzie można zobaczyć kilka ujęć reklamowych Rama bez dodatku z boksem i właśnie na to teraz się przygotowujemy. Kolejne ujęcia, które w poprzednim filmie mogliście zobaczyć, są już tutaj z dużym boksem i z paką na rowery. Dlatego za chwileczkę do tego przejdziemy. Najpierw zrobimy tak, że okręcimy cały samochód w miejscu, później zamontujemy boksa, zrobimy ujęcie wyjazdowe tutaj przez kawałek terenu, przez las i przejdziemy do ujęć z drona. Taki jest plan. Co wyjdzie po drodze? Zobaczymy. Mam nadzieję, że dzisiaj nie zapomniałem niczego, a tym bardziej kart i baterii. Film na pewno nie obędzie się bez Ronina, czyli dla tych, którzy nie wiedzą, system stabilizacji kamery, żeby ujęcia były płynne. Można podchodzić, odchodzić, lecieć półłukiem, no w zasadzie tak samo jak dronem. Także tutaj za chwileczkę zamontuję kamerę, cały osprzęt, czyli bateria, monitor i będziemy robić pierwsze ujęcia. Do FX3 montuję obiektyw 16-35. Wszystko oczywiście Soniaka. Uważam, że ten obiektyw robi świetną robotę na Roninie, szczególnie na 16 mm. Wtedy obraz jest bardzo szeroki, no i widać, jak ta perspektywa się przesuwa. Wygląda to jak dla mnie no naprawdę pro. Oczywiście pro też wyglądają ujęcia na przykład na 70 mm i tak dalej, no ale dzisiaj nie o to w tym chodzi. Robimy dużo podjazdów do samochodu, także wydaje mi się, że 16 mm będzie cały czas grało, że tak powiem. Nie wiem, czy wcześniej wspominałem, ale wszystko kręcimy na Atomosie, a to z racji tego, że plik będziemy zapisywali w plikach w RAWach, po to, żeby cała postprodukcja później, no wiadomo, miała lepsze, większe możliwości. I koloryzacyjne, i jakościowe. Do dzieła. A jeszcze zapomniałem, oczywiście jest filtr ND, czyli przeciwsłoneczne okulary. Mam nadzieję, że chociaż coś wyniesiecie z takich drobnych wskazówek.
Przed chwilą wykonałem kilka ujęć tym oto sprzętem, a przed nami zamontowanie boksa od Spindera, no takiego, do którego można w zasadzie wrzucić namioty, śpiwory, cały ekwipunek, który waży do 40 kg, bądź 3 rowery. Dzisiaj rowerów nie będziemy dawać, ale zamontujemy coś na ekwipunek. To na trasę nam się na pewno przyda, bo jadąc ze statywami, ze światłami, z kamerami, z plecakami, no i ze śpiworami, to wszystko zmieści się idealnie. Jak widzicie, boks został złożony. W zasadzie myślałem, że nie pójdzie mi aż tak sprawnie, ale wcale nie jest najgorzej. Jedna osoba może to sobie założyć, spokojnie z tym sobie poradzić, także wydaje mi się, że całkiem ok. Przejdźmy zatem do ujęć, jak to się prezentuje w mojej kamerze. Wydaje mi się, że ujęcia, nie chciałbym tego nazywać spotem i nie chciałbym obrażać prawdziwych filmowców, ale nazwijmy to spotowe, reklamówkowe, takie robione troszkę na szybko, czyli w moim stylu, zostały zrobione. Teraz przechodzimy do małego drona FPV. Zrobimy sobie odjazd samochodem tutaj na drodze i na tym zakończymy ujęcia FPV. Zrobimy chyba tylko jedno, więcej nie potrzebujemy. Jeżeli pogoda nam pozwoli, na co się nie zapowiada, ale może jeszcze ją przechytrzymy, no to zrobimy ujęcia zwykłym Maviciem. Co ciekawe, teraz kiedy wychodzi ten odcinek, jest już luty, a ja ostatni raz normalnym Maviciem latałem pod koniec września. Także kilka miesięcy nie latałem, ale to jest to, co
Powtarzam, ja sobie rotuję wszystkie rzeczy, którymi się zajmuję, hobbystycznie i niehobbystycznie, czyli jeżeli znudzi mi się latanie normalnym dronem, ujęcia filmowe, odpoczywam sobie od nich, przechodzę na drona FPV, czuję nowe wyzwanie, robię ujęcia FPV, następnie jeżeli mi się znudzi, coś nie idzie po mojej myśli, oczywiście przechodzę sobie na kamerę, trochę zrobimy ujęć filmowych, trochę zamków i tak dalej, czy czegokolwiek innego i następnie powracam, czyli historia kołem się toczy. Tak jest. Taki mam schemat działania i on się sprawdza w zasadzie od już jakiegoś czasu i jest mi z tym bardzo dobrze. Nie wiem jak macie wy, ale ja tak mam. Mam nadzieję, że bateria jest naładowana. Jestem takim troszkę ryzykantem, że pojechałem bez naładowanych baterii, ale oczywiście powerbank jest w razie co, także opóźni nas to tylko o 20 minut. No i w tym czasie, jak naładujemy baterię, może już spaść deszcz. Liczę na to, że jednak, że zrobimy ujęcia. Jeżeli po tym, co mówię, pojawi się ujęcie odjazdu samochodu i lot drona FPV, no to znaczy, że wszystko ok. Kapie? Ja jeszcze nie czuję. Jest tak, jakby kapało. Ale już zaczyna ten wiatr coś tu przynosić. Już nas gonią, już nas gonią te Kazałeś chmury. słoneczku zaczekać, to teraz deszczyk przyszedł. No dobra, działamy! Dobra, czyli jednak udało się coś polecieć, jednak baterie faktycznie były wyładowane, ale teraz biorę Mavica i zrobimy ujęcia z Mavica, jak sobie samochodzik jedzie po trasce. Mam nadzieję, że będą ciekawe widoki, no i zobaczmy jak to wygląda. No, już trochę zaczyna wiać wiatr. Ale sam ciekaw jestem, jak wyjdą ujęcia z Mavica, więc no wiadomo, przecież nie będę latać wyżej niż 500 metrów. Na co to komu? Mam nadzieję, że nie walnę w żadne drzewo, bo zamierzam latać. Wydaje mi się, że na około 20 metrach, 25. Jesteśmy już po ostatnich ujęciach i w dronie szarpnąłem się na ujęcia na Zoomie X7. Zobaczymy jak wyjdą. No wiadomo co sądzę o X7 w Mavicu Pro Cine, no ale tak zrobiłem. Chciałem sobie fajnie poprowadzić ruch kamery i w zasadzie wrzucam te ujęcia tylko dlatego, aby zobaczyć jak prowadzę kamerę, jak obiektyw jest no, o ogniskowej chyba tam 75 mm. Przypominam, to nie jest komercyjny spot, to jest tylko tak naprawdę zabawa i te ujęcia robimy głównie właśnie dla zabawy, do odcinka i tak to mniej więcej wygląda. Gdybyśmy mieli robić produkt komercyjny, myślę, że na pewno byśmy spędzili więcej czasu na planie, byłoby no o wiele więcej pracy, o wiele więcej dopracowanych ujęć i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, trzeba to odróżnić, a to wszystko jest tylko na potrzeby odcinka. Także dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli jeszcze nie jesteście ze mną, subskrybujcie. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku.